Obaj technici, Kursantka nauki jazdy ucieka przed policją. Więcej policyjnych akcji. Wariat w Renault demoluje, co stanie mu na drodze. Pościg zakończony 2 zderzeniami i inni. Będzie ciekawie. Zwykły wieczorny patrol po ulicach Pragi, podczas którego mundurowi spostrzegają pojazd poruszający się pod prąd drogą jednokierunkową. W momencie, gdy kierująca spostrzega radiowóz, bardzo zwraca na siebie uwagę, wykonując manewr zawracania i zaczyna odjeżdżać. Policjanci natychmiast ruszają za autem i włączają sygnały uprzywilejowania. Prowadząca pojazd dziewczyna zaliczyła potężną wtopę, ponieważ jest kursantką w szkole nauki jazdy i jeszcze nie zdała egzaminu. Na czerwonym pod prąd pojechała. Renault. Mundurowi przez radio podają swoją aktualną lokalizację i ulice, przez które się przemieszczają. Ben90, słyszeliśmy relacje, jsme na Výparovi w Radecinie, musimy ciapnąć. Prędkość, z jaką porusza się kursantka, wynosi ponad 180 km na godzinę. Jedzie jak skończony wariat. Nie mam bladego pojęcia, w jakiej szkole uczą takiej jazdy, ale na pewno dziewczynie ciężko będzie zdać egzamin państwowy z takim nadmiarem energii. Zjeżdża na Radocin. Můžeš ještě rozumět péčerku, prosím tě? Teď už rozsvítil? Počkej. Brzdí. Počkej, mu to bude otáčet. Jede do pole. Kurva, styx. Nebe, a Ben 104, budu používat rovný výstřel. Dziewczyna kontynuuje jazdę, pada strzał w powietrze, lecz ta nie zatrzymuje Renault. Już niedługo zatrzymają ją gęste krzaki i drzewa. Stosując SPB, policjanci zmuszają 29-letnią kierującą i jej 21-letniego pasażera do opuszczenia pojazdu. Kobieta bez prawa jazdy tłumaczyła swoje zachowanie tym, że bała się mundurowych i była zdezorientowana. Nemá ani řidičák, jo? Nemá ani řidičák. Máte u sebe nějaký zbraně nebo něco?
Tyhle jednosměrkou jste měla zůstat stát a původně bychom to vyřešili, ty vado, to vás to napadlo ženská, ty vado. Kierująca została poddana badaniom, z których narkotester dał wynik pozytywny. V ulici nabili dle v jednosměrce, pak se otočili a jsme chtěli zastavit, tak na to šlápli a uviděli, jak jsem prostě ho přes pole tady to pak narvali do toho a rovnej výstřel do použitej a tady se zastavili pak o ten strom. O to křoví, ty vado. Slečna je do řidičáku, přebrudila autoškolu. Dodała, że w szkole nauki jazdy czekają ją jeszcze egzaminy końcowe. No to se jeszcze poczeka. Policjanci z Komarowa podczas patrolu rejestrują Skodę, za której kierownicą siedzi mężczyzna zdradzający oznaki bycia pod wpływem jakiejś substancji. Funkcjonariusze postanawiają zatrzymać kierującego do kontroli, jednak ten, gdy tylko spostrzega, co się święci, zaczyna uciekać, powodując pierwszą kolizję. Oktawia ostro pokonuje kilka kolejnych zakrętów i podnosząc za sobą kłęby kurzu próbuje zniknąć z oczu policjantów. Pościg przenosi się znów na asfaltową drogę, gdzie uciekinier wciska gaz do dechy i chwilowo przestaje być widoczny. Krótko później okazuje się, że właśnie zmusił prawidłowo jadącego motocyklistę do gwałtownego hamowania, co skutkowało jego upadkiem. Kierujący postanawia się poddać i nie sprawiać kolejnych problemów. 31-latek nie ma prawa jazdy, ale ma kilka aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dodatkowo po badaniu narkotesterem potwierdzają się pierwotne obawy policjantów, gdyż wynik był pozytywny. Sprawą zajęli się śledczy, a drogowy pirat trafił do policyjnej celi. Pewnego czerwcowego popołudnia policjanci otrzymują zgłoszenie o Renault, które odjechało z miejsca zdarzenia. Nagle uciekinier przelatuje jak rakieta obok przeprowadzającego czynności patrolu, niszcząc przy tym kilka słupków ostrzegawczych. Radiowóz włącza sygnały i rusza w pościg za 35-letnim wandalem. Zbieg nagle zwalnia, lecz kiedy służbowy pojazd zajeżdża mu drogę, ten najeżdża mu na tył, a następnie cofa i ponawia próbę ucieczki. Kolejny raz już ta sztuczka mu się nie uda, a nieoznakowana Skoda przygważdża drogowego pirata do bariery, po czym kierujący zostaje wyciągnięty na zewnątrz. 35-latek miał pozytywny wynik badania narkotesterem oraz posiada zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Za popełnione przestępstwa groziła mu kara do 6 lat pozbawienia wolności. W niedzielę o godzinie 13:30 w komendzie rozlega się huk. Policjanci spostrzegają, jak Toyota Yaris wjeżdża w zaparkowany radiowóz, który w wyniku kolizji aż przebija szklaną szybę przedsionka budynku. Z pojazdu wysiada nieznany mężczyzna, który krążąc wokół służbowej Skody wielokrotnie uderza w nią ostrym narzędziem, które następnie pozostawia wbite w przednią maskę. Mundurowi zbadali 40-latka alkomatem, który potwierdził nietrzeźwość mężczyzny, a po kolejnych badaniach wyszło, że jeszcze na dodatek coś brał. Funkcjonariusze wszczęli postępowanie karne wobec wandala, który odpowie za swoje durne pomysły. Tydzień temu, w czwartek, południowo-morawska drogówka prowadziła dużą akcję na odcinku drogi między Sławkowem a Kyjowem, gdzie w ciągu ostatnich 5 lat doszło do ponad 200 wypadków drogowych. Wysłano radiowozy, policyjne patrole na motocyklach, a nawet drona, który dokumentuje wykroczenia kierowców z powietrza. Głównym celem mundurowych było wychwytywanie wykonywanych manewrów wyprzedzania w miejscach niedozwolonych. 13 kierowców musiało zapłacić mandaty właśnie za niestosowanie się do tego zakazu. Od początku roku za podobne wykroczenia południowo-morawska policja zatrzymała ponad 1400 kierujących, którzy zapłacili ponad 6 milionów koron mandatów, czyli w przeliczeniu wychodzi powyżej 1 000 000 złotych. W obiektywie znalazł się również motocyklista, który nie dość, że zignorował zakaz wyprzedzania, to jeszcze w jego trakcie jechał na tylnym kole. To na pewno nie był miły dzień dla tych kierowców, ale miejmy nadzieję, że czegoś ich to nauczy.
Bardzo dziękuję za to, że wytrwaliście do końca. Będę bardzo wdzięczny za każde kliknięcie przycisku subskrybuj, łapkę w górę i komentarz. Niezmiernie dziękuję wspierającym, a ja już żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku programu Policja w akcji na Stop Pirat TV.